nawet jak będą Ukraińcy, którzy będą krzyżem leżeli przed Polakami, to i tak znajdą się Polacy, którzy powiedzą, że leżą źle. Ukraińcy jak nikt rozumieją i zrozumieją Polaków na przykład w potrzebie pochowania swoich bliskich, w tym, że ktoś zginął w tak tragicznych warunkach i w tym miejscu, do którego nie masz już dostępu i przez długie lata prawdopodobnie mieć nie będziesz. I nie będziesz nigdy wiedział, w jaki sposób ten człowiek zginął. W Polsce mamy taką potrzebę, żeby zastopować tę modę na znieważenie Ukraińca. Dla niektórych środowisk to jest symbol bycia współczesnym nawet. Chłopaki z Młodzieży Wszechpolskiej, czy ludzie od Brauna. Dla nich właśnie pierwszy punkt to jest właśnie powiedzieć tutaj Ukraińcowi, co ja o tobie myślę. 20% Ukraińców mieszkających w Polsce doświadczyło różnych ataków z powodu ich pochodzenia. Jeśli dzisiaj nie reagujemy na te przestępstwa, popełniamy po prostu najgorsze błędy polityki migracyjnej państw Europy Zachodniej z lat 60., których niby w debacie politycznej mamy się wystrzegać. Co ja mogę zrobić? Zwyczajna Aldona Hartwińska. Przyjść na demonstracje, których Ale ja się boję. Ja się boję, że mnie... A dlaczego ty się boisz? Nie, Bo ty mnie się akurat nie boję. Póki co ja nie widziałam takiej dużej grupy Polaków, którzy boją się w swoim kraju wychodzić na demonstracje. W Polsce z Polską przeżyłem 2 fali solidarności, z Ukrainą przeżyję 3. Ostatnio nie ma tygodnia, albo nawet i dnia, kiedy nie słyszymy o atakach na tle narodowościowym na Ukraińców, słyszymy o pobiciach, o wyzwiskach. I dzisiaj temu tematowi przyjrzymy się bliżej. Naszym gościem dzisiaj będzie Igor Krawec, dziennikarz pochodzący z Zaporoża. Dzień dobry Państwu. Sława Ukrainie. Herojom sława. Przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, zrobiłam maleńki research. Dobrze. Powiedz mi, czy to, co o tobie piszą, to jest prawda? Czy jesteś banderowcem? No jak piszą, że jestem banderowcem, to w mniemaniu tych ludzi pewnie jestem. Po raz pierwszy, że jestem banderowcem, usłyszałem w 2005 roku, kiedy przyjechałem do Wrocławia. Byłem na takiej wymianie studenckiej, Szkoła Języka Polskiego i tam wydział znajdował się niedaleko od pomnika, gdzie świeżo wtedy we Wrocławiu, 2005 rok, postawiono pomnik ofiarom rzezi wołyńskiej i ja z kolegą poszedłem zobaczyć to. Byłem ciekaw, wtedy jeszcze prasa o tym pisała i obok przechodziły takie 2 panie, takie wyglądające jakby szły z kościoła, takie jest ubranie, taki wygląd. I wtedy one powiedziały nam, bo my rozmawialiśmy ze sobą po ukraińsku z kolegą i jakoś, nie to, że jakoś agresywnie nawet komentowaliśmy, po prostu czytaliśmy ten pomnik, coś ze sobą, o czymś ze sobą rozmawialiśmy. Wtedy usłyszałem, że jestem banderowcem po raz pierwszy w Polsce. Jakby wtedy jeszcze internet nie był tak rozwinięty. Później już przyjechałem na takie większe studia do Polski i się przeprowadziłem w 2007. I wtedy rozwijał się internet akurat bardzo mocno w tych latach, sieci społecznościowe. Ja wiedziałem, co pod jakimiś artykułami o Ukrainie, wtedy jeszcze były fora różnych gazet czy portali internetowych, piszą o Ukraińcach i to tam bardzo często brzmiało. To naprawdę było wtedy bardzo niekontrolowane. Bo te fora były jakby nie moderowane, tak? Te fora w ogóle, i to mówimy o forach, że tak powiem, takich poważniejszych mediów, jak na przykład Gazeta Wyborcza, tam też było forum, jest ciągle to forum, tylko teraz jest moderowane. Wtedy nikt w ogóle nie wyobrażał sobie moderacji. O Ukrainie pisało się wtedy dużo. 2007-2008 rok to jest taka fala, kiedy w Polsce opadają już emocje po pierwszej fali solidarności z Ukrainą. Co to była pierwsza fala solidarności z To Ukrainą? jest rewolucja pomarańczowa, Majdan 2004 roku, później druga fala to był Majdan 2014 roku i później pełnoskalowa inwazja 2022 roku. Właśnie w 2022 roku swoim polskim kolegom mówiłem, tak trochę żartując, że w Polsce z Polską przeżyłem 2 fali solidarności, z Ukrainą przeżyję 3. Czyli mamy trochę do czynienia z taką sinusoidą, tak? Tak, na tle wydarzeń? ta sinusoida jest cały czas, dlatego że taka fala entuzjazmu po tych 2 już 3 falach solidarności z Ukrainą jest w polskim społeczeństwie, jest ciągle, jest taka
naprawdę niesamowita reakcja, bo w 2004 znacząca część polskiego społeczeństwa odkryła, że Ukraina w ogóle jest. W 2014, że Ukraina to nie jest Rosja. I to zupełnie dwa różne państwa. I w 2022, że Ukraina to jest jeden z największych partnerów Polski. To znaczy, ta świadomość na poziomie elit polskich była wcześniej, natomiast tutaj chodzi o taką świadomość masową, tak? Natomiast później jakby to rozumienie, takie fale solidarności kończyły się pytaniem, czy my mamy w ogóle pomysł, co z tą Ukrainą robić. Znów mówię o poziomie masowym takim, tak? I to bardzo mocno było widać właśnie w komunikacji na forum i bardzo często to przechodziło już do dyskusji politycznej. Ale wróćmy do tego banderowca, bo ja nie bez przyczyny Cię przedstawiłam jako osobę, która pochodzi z Zaporoża, ponieważ z mojego doświadczenia wiem, że Ukraina jest podzielona na wschodnią i zachodnią część. Trochę mentalnie i kiedy ja pojechałam do Zaporoża po raz pierwszy, to był początek 23 roku, wiedząc, bo jakby większość tych komentarzy hejterskich pod moimi postami dotyczy właśnie Wołynia, rozmawiałam z ludźmi z Zaporoża. Tam większość osób, może nie to, że nie wiedziała, kto to jest Bandera, ale tak naprawdę zupełnie, po pierwsze, nie utożsamiali go jako swojego bohatera narodowego. Zdarzały się osoby, które w ogóle nie miały pojęcia o tym, czym jest zbrodnia wołyńska. Czy ty, dorastając w tamtej części Ukrainy, zetknąłeś się z Wołyniem? Kiedy po raz pierwszy o tym usłyszałeś? Zgodnie zetknąłem się. Ja wiedziałem, ja słyszałem o tym w szkole, tak? Ja miałem dobre lekcje z historii, tak? I nie jest prawdą, że w Ukrainie o Wołyniu w szkołach się nie mówi. Może nie na takim poziomie, że to było aż... Znaczy nie, no wiesz, ja samo z siebie, to, że ja pochodzę z ukraińskojęzycznej rodziny z Zaporoża, to jakby mnie trochę, jakby ci powiedzieć, no, ja nie jestem dobrym, że tak powiem, termometrem tej Rozumiem, społeczności. ale też chodziłeś do szkoły i powiedziałeś, że uczyliście się na historii tego, ale czy to było w takiej formie, bo wiesz, w Polsce niektórzy mówią pół milionie ofiar, tak? Gdzieś tam jest ten konsensus, mówi się od 80 do 100 i czy to były takie liczby, czy raczej to było po prostu gdzieś wzmianka o tym, że takie coś się wydarzyło? Ty chcesz teraz ode mnie jakiejś takiej, żeby w szkołach ukraińskich była jakaś lojalka w podręcznikach, której Ukraińcy uczą się na pamięć, dotyczące zbrodni wołyńskiej z liczbami podanymi przez IPN. No, zapewniam Cię, że w szkole tak to nie jest, a jeszcze, wiesz, jak Ty spotkałeś ludzi, to prawdopodobnie 10, 20, 30, a może i 50 lat po szkole, tak? Więc nie, to zupełnie nie tak wygląda, tak? Że jak można też otworzyć, znaleźć w internecie podręczniki ukraińskie, jest ich dużo, tam będzie wzmianka, że tragiczne wydarzenia na Wołyniu, tam jest sprzeczka między polskimi i ukraińskimi historykami. Jakoś to tam tak to jest ujęte i mniej więcej tak to na moich przynajmniej zajęciach było przedstawiane, ale jakby kiedy to jest w szkole, to nie jest naprawdę lojalka taka, jaka wiesz, będzie w ogóle kiedykolwiek spełniała kryteria tego, co się od ciebie wymaga w takiej populistycznej debacie politycznej w Polsce. Nigdy tego nie będzie, dlatego że wiesz, Jacek Kuroń kiedyś powiedział o polsko-ukraińskim porozumieniu, że nawet jak będą Ukraińcy, którzy będą krzyżem leżali przed Polakami, to i tak znajdą się Polacy, którzy powiedzą, że leżą źle. Więc to trochę w tę stronę idzie. A ja w ogóle, wiesz co, ja nie mam wiary, że to, co musi być w programie szkolnym, to w jakikolwiek sposób jakby zmieni nasze stosunki społeczne, jak to bardzo często brzmi wokół tego, że co jest w podręcznikach ukraińskich. Kurczę, co to jest w podręcznikach ukraińskich, to w ogóle jakby rzadko zmienia jakąkolwiek świadomość ludzi. Tak samo jak, nie wiem, spotkasz tutaj kogokolwiek i zapytasz o trygonometrię w matematyce, którą ja akurat pamiętam. Znaczy nacisk na moje pytanie nie polegał na jakby edukacji tego, co jest napisane w podręcznikach. Mój nacisk polegał na tym, czy ty przyjeżdżając do Polski wiedziałeś, że zbrodnia wołyńska tak nas triggeruje? Trudno mi teraz przypomnieć, bo to wiesz, 20 lat temu było, jak ten pomnik tam pojawił się we Wrocławiu. Trudno mi już przypomnieć swoje emocje i swoje intencje, które towarzyszyły mi, że tam poszedłem, ale jednak tam poszedłem.
żeby ten pomnik zobaczyć, tak? Jakby pamiętam, że wywnioskowałem, to była naprawdę, i to w Polsce, w Ukrainie w ogóle o tym pomniku nie pisano, tak? W Polsce widziałem w gazetach debatę o tym pomniku, jakby, i chciałem po prostu na swoje żywe oczy zobaczyć ten pomnik. Natomiast, wiesz, bardzo często niestety, to z mojego doświadczenia, jeśli tam mówimy o jakichś takich zwykłych, codziennych rozmowach z Polakami, które tam na jakichś imprezach, czy nie tylko, czy w jakiejś takiej bardziej rozluźnionej najczęściej właśnie atmosferze, tak? Kiedy czujemy się komfortowo akurat ze sobą, jakoś tam nierzadko przyciekają do na tematy historyczne, to jakby z mojego doświadczenia wynika, że dzisiaj jakby gdyby odrzucić te wszystkie takie formułki, których się oczekuje, bo z jakiegoś powodu się oczekuje w takich rozmowach różnych formułek czy lojalek, ale gdyby odrzucić Ukraińcy tak naprawdę w tych rozmowach z Polakami, jak nikt rozumieją, co to jest ta zbrodnia. W takim sensie, że rozumieją, bo jakby wszyscy my mamy, jakby nawet ja, który tam z Ukrainy wyjechałem ponad 20 lat temu, tak, wszyscy my mamy w rodzinie kogoś, kto był brutalnie zabity. Bo właśnie rok temu mój kuzyn, ja dowiedziałem się o tym, że mój kuzyn zginął pod Bachmutem. I nie tylko zginął, a jego szczątki tam zostały, tak? Nawet jakiegoś tam palca czy paznokcia nie przekazano rodzinie, żeby go pochować, przynajmniej symbolicznie. I w tym sensie akurat jakby tych historii jest wśród Ukraińców naprawdę dużo. I Ukraińcy jak nikt, gdyby odrzucić te formułki lojalnościowe, rozumieją i zrozumieją Polaków na przykład w potrzebie pochowania swoich bliskich, czy w tym, że ktoś zginął w tak tragicznych warunkach i w tym miejscu, do którego nie masz już dostępu i przez długie lata prawdopodobnie mieć nie będziesz. I nie będziesz nigdy wiedział, w jaki sposób ten człowiek zginął, tak? Co mu to towarzyszyło w trakcie śmierci, bo ja mam naprawdę szczątkowe informacje o tym moim kuzynie. To, co się dzieje teraz, właśnie ono by w normalnych warunkach potęgowałoby to, że Polacy by widzieli wśród Ukraińców tych ludzi, którzy najbardziej rozumieją na świecie. Co to jest strata? Co to jest właśnie strata kogoś z rodziny, czy części rodziny w warunkach no, po prostu dalekich od jakiejkolwiek normalnej świadomości ludzkiej. Natomiast kiedy ta rozmowa przecieka w takie formułki, w liczby, to ono przesłania właśnie tę empatię. A myślisz, że dlaczego Polacy stracili empatię? Co się stało po tym 22 Nie, no, roku? ktoś stracił, ktoś nie stracił, tak? W Polsce zawsze był, i ja właśnie wiedziałem, długo tutaj mieszkając, ten procent taki kilkanaście, może 20, może nawet trzecia część, tak? Czasem ono w różne sposoby dochodziło, która była tak ukrainosceptyczna. Zresztą jak, wiesz, jak popatrzysz na te statystyki CBOS-a, które bardzo dobrze jakby pokazują te wszystkie fale solidarności z Ukrainą i też fale rozczarowania, tak? Bo tam to rośnie, taka sinusoida tam jest, widać. I to się robi jakby przez cały czas okres demokratycznej Polski. Zresztą po ukraińskiej stronie, ukraińskie też największe takie centrum badawcze przeprowadza statystyki stosunków do Polaków, tak? I tam też ta jakby wzrost przyjaźni do Polaków jest widoczny i on właśnie wynika z tych fal solidarności z Ukrainą. Taka ukrainosceptyczna część Polaków zawsze w Polsce była, jest i zawsze będzie. Nie zmienimy jej, tak? Okej, ale myślę, że wróćmy teraz do tego pomnika, który poszedłeś odwiedzić, do pierwszego zetknięcia się z tym hejtem, bo dla Ciebie hejt to nie jest coś, co się pojawiło wczoraj, tak? Sam powiedziałeś, że mieszkasz tu prawie 20 lat. Pierwsze to zetknięcie z hejtem, co wtedy poczułeś? Czy to było dla Ciebie coś dziwnego? Jaki wtedy był nastrój w Polsce i Wiesz skąd co, ja to się... pamiętam, to było dla mnie trochę dziwne z tego powodu, że ja byłem, bo wiesz, to było świeżo po 2005 rok. To jest bardzo świeżo po Majdanie, gdzie pierwszym Majdanie, ja tam byłem na pierwszym Majdanie, tak? I ja ze swoją uczelnią jeszcze ukraińską, kiedy tam studiowałem,
My byliśmy w ogóle pierwszym wydziałem, to a propos Zaporoża, pierwszym wydziałem, nie, drugim wydziałem po historykach, który postanowił zaprotestować, wyjść na Majdan. Część z nas pojechała właśnie do Kijowa i skończyć naukę. Dlatego, że nasz rektor był taki bardzo za Janukowiczem, jak tam wszędzie w hierarchii to było. I oni nam grozili po prostu takimi sankcjami, że wyrzucą nas ze studiów. Tych ludzi, którzy mieszkali tam w akademikach, że powyrzucają z akademików, tak? I jak zaprotestowali historycy później my, to oni nic nie zrobili. I jakby ja kiedy przyjechałem tam na Majdan, Polacy to była w ogóle jedyna grupa ludzi spoza Ukrainy, którzy tam byli i byli widoczni. Tak? I ja byłem, i to było jakby, kiedy pojechałem już na wymianę studencką do Wrocławia, to była ta świeża emocja, tak? I w prasie ukraińskiej też bardzo tak pisano o Polakach, że to właśnie chyba jedyni z Europy, którzy nas zrozumieli, potrafili zrozumieć, tak? Tutaj a propos takiej empatii i zrozumienia jakby między naszymi narodami. Dla mnie to było trochę dziwne, że że tak powiem, ludzie, społeczeństwo, które tak nas zrozumiało, tutaj w postaci tych dwóch kobiet i jeszcze takiego bogobojnego naprawdę wyglądu, że potrafi aż tak agresywnie, tam, wiesz co, tam było nie agresywne to określenie, tylko agresywne, ja pamiętam do dziś wyrazy ich twarzy. Takie Zawzięte takie. Takie zawzięte, takie skrzywione, takie wiesz. Ja pamiętam, że my z kolegą to wyśmialiśmy. Że to po prostu... Epizod jakiś taki nieznaczący niuans. Jakieś odjechane babki były. A później ja tam we Wrocławiu właśnie spotkałem takiego Ukraińca, którego rodzina pochodziła spod Radymna, tak? Czyli z Zakierzonia, jak to się w Ukrainie mówi teraz nas. Zahejtują za ten wyraz. Tak, czyli Ukraińca, którego przodkowie byli ofiarami akcji Wisła. To on mi powiedział, to już był dziadek, taki pan Jarosław, który mi powiedział, że ja tutaj mieszkam we Wrocławiu przez całe życie, jestem inżynierem, ale jakby takie pogarda bardziej, którą czuję od Polaków właśnie, którzy dowiadują się o moim pochodzeniu, no jest naprawdę taka duża i tak siedzi w nas. Ja pamiętam, że wtedy mu nie wierzyłem, że to jest jakaś taka Kasandra krzycząca gdzieś tam na pustyni, taka może jak ta babka, która trochę jest gdzieś odjechana. A teraz po 20 latach ja rozumiem, że ja jestem tą Kasandrą, że ja się, że tak powiem, przekształcam w tego pana Jarosława, który wtedy mi właśnie po wizycie pod tym pomnikiem, którego jakoś tak los dał mi spotkać. Tym Ukraińcom, którzy tutaj dopiero przyjeżdżają, ja mówię, że no słuchajcie, że aż tak to spotkacie się z różnym stosunkiem. Czyli mówimy tak, pan Jarosław 20 lat temu narysował ci taki obrazek człowieka, który mieszka we Wrocławiu. Najgorsze jest to, że wiesz, styka się z tym hejtem cały czas, tak? Tak, najgorsze jest to, że to jest właśnie cały czas, to tak wiesz, zatruwa twoje życie, bo to wydawałoby się, że wiesz, takie, wiesz, dzisiaj ci ta babka powiedziała coś tam takiego, jutro powie ci ktoś inny tam przechodząc obok na ulicy, pojutrze powie ci sąsiad. To, dobrze, ale to my jakby mówili, zaczepiali, hejtowali. To gdzie my w którym momencie tej historii jesteśmy w tej chwili? Bo tak jak powiedziałam na samym początku, nie ma dnia, chyba można zaryzykować takie stwierdzenie, nie ma dnia, kiedy nie stykamy się z hejtem, kiedy nie słyszymy historii, że Ukraińców pobili za to, że rozmawiali po ukraińsku, że kogoś wyzywali. Są jakieś już nawet pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Gdzieś dotarł do mnie news, że jeszcze jakby policja pracuje nad sprawą. Na jakim etapie my teraz jesteśmy? Czy tak było zawsze, tylko po prostu my o tym nie rozmawialiśmy? Ja zaryzykuję takiego stwierdzenia, że poziom takiego agresji przeciwko Ukraińcom, on się teraz nie zmienił. Dlatego, że moja teza jest taka, którą chyba żadne badania ani potwierdzi, ani sprostuje, że poziom agresji wraz ze wzrostem takiej masowej migracji z Ukrainy, 14-15 rok, czyli 10 lat temu, on był równie wysoki. Tyle, że teraz zmieniło się to, że polskie społeczeństwo na to zwróciło uwagę i
ukraińskie też społeczeństwo zwróciło na to uwagę, dlatego że migracja, która przyjeżdżała 10 lat temu, ona bardzo często rzucała takie zachowania na koszty migracji. Czyli my tutaj przyjezdni, my tutaj to Mamy nie jest się nasz dom, dostosować. mamy się dostosować. Nawet jak mieli świadomość, że no to było jakieś tam, ktoś tam kogoś uderzył, policzek jakieś takie, nie opłaca się z tym iść na policję, tak? I jakby ten poziom zawsze był i bardzo, bardzo często jakby, szczególnie, że ci migranci, którzy przyjeżdżali, oni pracowali po 10-12 godzin, naprawdę nie mieli czasu się tym przejmować, tak? Oni nie mieli takiej strefy komfortu, żeby w ogóle zastanawiać się nad takimi przestępstwami. Po prostu rzucali, że my jesteśmy tutaj po prostu tymczasowo, jakby i nic. A teraz? Natomiast teraz ja uważam, że ta zmiana jest bardzo pozytywna i wywalczona przez tych ludzi, którzy właśnie ostatnio wychodzą też na manifestacje. I słuchałem, co oni mówią. Oni mówią, o, jesteśmy nieliczni, mają bardzo takie częste poczucie, że jakby czemu nas tak mało tutaj na ulicy. A naprawdę zmiana jest duża. I oni nawet jakby bardzo często nie zdają świadomości, jakiej części zmiany oni są. Dlatego, że to, że teraz właśnie słyszymy codziennie i nie tylko słyszymy codziennie, a to, że minister Kierwiński czy polska policja w swoich mediach społecznościowych reaguje na to publicznie, a to oznacza, że jest przykaz z góry polityczny, żeby te przypadki, o których jest głośno i o których słyszysz ty, słyszą widzowie, żeby ich szybko łapać sprawców, bo za każdym takim przypadkiem, który jest nagłośniony, który robi się wiralowy w mediach społecznościowych, widzimy, że tam po dniu minister Kierwiński czy polska policja się odezwie i powie, o, tam byli ujęci ci sprawcy. To jest olbrzymia zmiana. I to jest zmiana, która się dokonała właśnie rękami tych kilkudziesięciu, kilkuset ludzi, którzy ostatnio w różnych miastach Polski wychodzili na manifestacje przeciwko hejtowi na obcokrajowców. To jest naprawdę zmiana duża, dlatego że to, co było wcześniej, to wszystko było jakby pierwszy taki raport duży był jakby przeprowadzone badanie w 2017 roku, w 2018 opublikowane było pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Ono zwróciło uwagę na to, że 20% Ukraińców mieszkających w Polsce doświadczyło różnych ataków z powodu ich pochodzenia. 20%, 1/5 populacji. A to jeszcze są ci ludzie, którzy w tym raporcie przyznali się do tego, bo nie jest to też jakby standardem czy faktem takim, dlatego że powiem Ci taką historię z moją matką, która przyjechała w 2022 roku i która bardzo często lubi sprzątać na korytarzu w naszym budynku i miała taką sytuację, kiedy wyszedł sąsiad ze śmieciami po prostu, a tam z tego ciekło wszystko. Zwróciła mu uwagę, za co została wyzywana po prostu od najgorszych Ukrainek i tak dalej, i tak dalej. I ja pamiętam, ja przyszedłem wtedy do domu i ona się trzęsła tak tego dnia. Jakby tak się przyjęła tym. Ona mówiła, Boże, jak to jest możliwe? Niby normalnie przyjechała tutaj, a ten młody, taki fajny, fajnie wyglądający człowiek tutaj jest naszym sąsiadem i on po prostu tak mnie potraktował. Po prostu jest niemożliwe. Ona fizycznie to czuła, tak? I po kilku miesiącach ona właśnie była uczestniczką jednego z takich badań i tam wiedziałam, że jest pytanie, czy ona spotkała się z atakiem na tle narodowościowym. I zapytałem tego człowieka, który przeprowadzał z nią wywiad, czy ona powiedziała o tym, ona powiedziała, nie, wszystko jest okej. Okej, z czego to wynikało? Ja wróciłem znów, jakby przyszedłem do domu, pytam, mamo, a dlaczego nie powiedziałaś badaczowi, że ty się spotkałaś z atakiem? A ja zapomniałem o tym w ogóle. Ona to wyparła. Jak to możliwe? Czemu? Ona to wyparła. Mimo że ona fizycznie się tak trzęsła, ten stres, jakby i reakcja na ten stres, jakieś takie dostosowanie organizmu na ten stres, właśnie prawdopodobnie powoduje to, ona po prostu nie pamiętała. Gdyby ją zapytać, mamo, a czy ty pamiętasz, jak ten cię zaatakował?
tak, ona by powiedziała o tym. Natomiast w badaniu, jeszcze tak, wiesz, tam prawdopodobnie pytanie tam jakoś tak sformułowane, wiesz, tak socjologicznie, naukowo, tam ile przypadków miałaś tam w życiu ze znieważeniem z powodu tam pochodzenia, wiesz, tam będzie tam biurokratyczna mowa. Ona tego po prostu nie przypomniałaby. To jest to, co też przestrzegam też wielu Polaków, którzy tam bardzo często też słyszę, że powołują się, znam tych Ukraińców i tutaj występuję ich rzecznikiem. Nigdy mi nie mówili, że oni spotkali się z tym. No, mogą po prostu wyprzeć to, a mogą po prostu, a w dodatku mogą to powiedzieć Ukraińcom, ale Polakom nie powiedzą. To też jest takie, że jednak... Może po prostu też nie chcą nakręcać tej spirali? Tak, bardzo często to odbywa się pod takim sosem, że tam nie trzeba. Znów zrzucają to na koszty migracji, a teraz bardzo często to wiesz, to rzuca się to na koszty wojny, tam teraz mówią się kognitywnej, tak? Naprawdę ukraińska migracja bardzo strzeże się, jeśli mówimy o tych, którzy mieszkają tutaj w Polsce, wystrzega się tego, żeby nie stać się częścią wojny hybrydowej kognitywnej. Wróćmy na sekundkę do Kierwińskiego, do tego wpisu. To, o czym rozmawialiśmy, dotyczyło dwóch agresywnych kobiet. Wyglądały, jakby wyszły prosto z imprezy, bo w krótkich tam sukienkach i tak dalej, zaatakowały Ukraińców w pubie. I reakcja była faktycznie natychmiastowa, bo nie dość, że wideo stało się wiralem, to już następnego dnia zostały złapane. To ty zwróciłeś mi uwagę na to, że we wpisie na X-ie Kierwińskiego nie było informacji o tym, na kogo był ten napad, tak? Że to był napad na tle narodowościowym. Dlaczego myślisz, nie jest podkreślane to od strony ministerstwa? Dlaczego nie był położony nacisk, że złapaliśmy sprawców ataku na tle narodowościowym? Nie tylko ze strony ministerstwa, też ze strony policji, natomiast z drugiej strony jest podkreślane to na przykład przez prezesa Rady Ministrów, czy przez polską policję, czy przez ministra Kierwińskiego zresztą też, kiedy jakiś Ukrainiec wjedzie na Morskie Oko, czy Wolowi Suma w centrum Warszawy. Jest podkreślana ich wtedy narodowość, tak? Natomiast w tych wpisach nie jest. Wiesz co, jest to prawdopodobnie jakaś część ich strategii PR-owej, bo wiemy wszyscy, że Koalicja Obywatelska, nie tylko ona, zresztą większe wszystkie partie w Polsce, są po prostu ogromnymi zakładnikami sondaży. I z jakiegoś powodu oni stwierdzili, że sam wyraz, i to jest jakby część tego procesu, że sam wyraz Ukrainiec staje się wyrazem o negatywnym nacechowaniu na poziomie debaty publicznej, tak? To, że oni tego nie robią, to jakby pół biedy. Oni w ten sposób przyznają się do tego, że wyraz Ukrainiec politycznie się teraz w Polsce nie opłaca. I to niestety jest gorsza część tej ich strategii, bo dobrze jest to, że oni jednak zaczęli się z tego rozliczyć, zaczęli cokolwiek robić. Dlatego, że jeśli zwrócimy uwagę na prokuraturę, która nadzoruje przestępstwa motywowane uprzedzeniami, to w prokuraturze odbyło się coś, że przełożono to na barki garstki ludzi, którzy naprawdę są cyborgami. Jakby wątpię, czy tam, z tego co widzę, tam prawdopodobnie nie stało się dużych zmian, jeśli chodzi o podejście strukturalne takie. Natomiast przerzucono po prostu przestępstwo z nienawiści na barki takich prokuratorów, entuzjastów, którym naprawdę należy się wdzięczność, którzy teraz między innymi zajmują się panem Braunem, czym się nie zajmuje na przykład pan Kierwiński. Dlatego, że wiesz, łatwo złapać tam dwie upite kobiety, to jak pamiętasz, kiedyś były historie z pijanymi rowerzystami, tak? Łatwo złapać pijanego rowerzystę i przedstawić to jako sukces w walce z pijaństwem w ogóle na drogach w Polsce, tak? I to trochę z taką sytuacją mamy teraz do czynienia, jeśli chodzi o przestępstwa motywowane uprzedzeniami też wobec Ukraińców. W prokuraturze są naprawdę niesamowici prokuratorzy, którzy na szczęście teraz nie mają blokady do tego, by działać. Natomiast niestety w dłuższej perspektywie z powodu braku zmian, podejścia systematycznego w prokuraturze i w sądach nie widzę możliwości, żeby to był proces niestety długotrwały. Dlatego, że teraz moim zdaniem
w jaki sposób trzeba zareagować na to. W Polsce mamy taką potrzebę, żeby zastopować tę modę na znieważenie Ukraińca. Bo to niestety już w pewnych środowiskach stało się taką modą, że powiedzieć o tym to jest jakiś taki... Jest przyzwolenie na to, tak powiedzmy. Tak, a dla niektórych środowisk to jest symbol bycia współczesnym nawet. Jakby mało kto, jakby ten poziom reakcji na to, on jest niewystarczający. To poszło, jakby wahadło już idzie w drugą stronę, ale ono musi iść znacznie dalej, żeby znacząca część społeczeństwa zrozumiała, że nie wolno nawet bywszy upitym, nie wolno komukolwiek powiedzieć, że ty jesteś, nawet znieważając kogokolwiek, że jesteś Ukraińcem. No, trzeba Bo pokazać, jest, że jest kara za to, tak, tak? Za takie zachowanie jest kara. Nie ma przyzwolenia trzeba na... pokazać, że jest kara. Tak, masz rację, że trzeba pokazać, że jest kara. Tak jak pokazano to migrantom z Ukrainy, że nie wolno w Warszawie łowić suma w centrum miasta. Już żaden Ukrainiec nie będzie łowił... Tak, naprawdę, jeśli poczytasz, znaczy jeśli pogadasz z kimkolwiek z migrantów ukraińskich, czy... Wszyscy słyszeli o sumie. Wszyscy słyszeli o sumie, tak. To trochę, wiesz, takich symbolicznych działań nie zaszkodzi, dlatego że jakby, jeśli mówimy o migracji ukraińskiej, to wiesz, trzeba trochę też zrozumieć, to są ludzie, którzy niezależnie od tego, czy to są migranci z wcześniejszych lat, czy z późniejszych, tak, czy migracja wojenna, to są ludzie, którzy naprawdę wyjechawszy do Polski, odbyli bardzo ciężką drogę tutaj. Ta droga była bardzo ciężka i w absolutnej większości jedyne, co oni chcą mieć, to spokojne życie. Spokojne, takie burżuazyjne życie z kredytem na 30 lat i dajcie mi wszyscy spokój, tak? Ostatnio o czym oni myślą, to o wykroczeniach, recydywach i tak dalej. Więc i tak wygląda naprawdę migracja w każdym większym kraju. Zapytajcie Polaków, którzy przyjechali na wyspy, absolutna większość z nich też tam podolała nie najprostszą drogę, żeby tam być, tak? I tutaj jakby przestrzeganie prawa w tej społeczności jest jakby czymś bardzo oczywistym. Ty sporo wiesz o tych sprawach związanych z hejtem i tego typu przestępstwami, wykroczeniami, bo działasz troszeczkę od strony, pomagasz od strony formalnej, od strony prawnej osobom poszkodowanym. Chciałabym, żebyś opowiedział o jednej sprawie, którą wiem, że miałeś z nią do czynienia. Ostatnio zrobiło się dosyć głośno o pewnym pośle, który zebrał pieniądze na 20 apteczek, które przekazał na Białorusi dla rosyjskiej armii. Ty znasz tego człowieka, bo miałeś z nim kiedyś do czynienia właśnie gdzieś w prokuraturze, w sądzie. Dlaczego o to pytam? Chodzi o to, że my mamy teraz tak, jakby społeczeństwo wie, że za takie określone zachowania przyjdzie kara i ona przyjdzie bardzo szybko, tak jak te dwie kobiety, które zostały zatrzymane, ja nie wiem, czy 24 godziny minęły, może nie, to czy ta kara jest na tyle dotkliwa, że ktoś przestaje to robić, szczególnie jeżeli ma władzę, jeżeli jest politykiem, jeżeli ma swoją audytorię, czy raczej te kary są na tyle słabe, że ich nie zatrzymują? Mówimy o Krzysztofie Tolwińskim, który zgodził się na podanie swoich danych osobowych. Sąd skończył się właśnie wiosną tego roku. Tak, czyli to była dość świeża sprawa i świeży wyrok. On usłyszał w sądzie pierwszej instancji. I za co to był wyrok? To był wyrok m.in. za nawoływanie do nienawiści wobec Ukraińców. Tam było kilka artykułów z biegu, natomiast główny był taki i sprawa bardzo pokazywała, żeby zrozumieć, jak w ogóle działa polski wymiar sprawiedliwości, dlatego, że chodzi o nawoływanie. Pan Krzysztof Tolwin, on nie był nigdy posłem, on był ministrem w rządzie, wiceministrem, zdaje się, rolnictwa, jeśli dobrze pamiętam, w rządzie pierwszego PiS-u. On od jakiegoś czasu, od kilku dobrych lat, prowadzi intensywnie media społecznościowe, występuje w białoruskich mediach państwowych. Kilka razy przyjeżdżał w czasie już wojny pełnoskalowej na Białoruś jako przedstawiciel polskiej delegacji, nie wiadomo, nie do końca określonej, ale robił siebie takiego niby oficjela, który przyjeżdża do łukaszenkowskiej Białorusi i tam chwali reżim. I on prowadzi media społecznościowe, w których bardzo agresywnie
pokazuje swój stosunek i do imigracji białoruskiej, tutaj politycznej w Polsce, i też do Ukraińców w Polsce mieszkających i do Ukrainy w ogóle, ale chwali przy tym wiadome reżimy. Prokuratura odrzuciła zawiadomienie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jako ich zdaniem niezasadne, tak? A co to było dokładnie? Tam były na przykład, on wyzywał Ukraińców od banderowskiej swoloczy, a to już 256 to już podpada, tak? To jest cytat, jakby co. I tam było bardzo dużo różnych rzeczy i różnych sytuacji, które on opisywał i odnosił się już do konkretnych Ukraińców, na przykład do Ukraińców, którzy protestowali tutaj pod pomnikiem Armii Czerwonej, kiedy rosyjski ambasador składał tam wieńce. Kiedy w 2022 roku była taka sytuacja, że jedna z aktywistów oblała go farbą, tak, on się odnosił do tego, ich właśnie nazywał banderowską swoloczą, tak, i jakby i tego dotyczyło to zawiadomienie. Prokuratura w Sokółce, województwo podlaskie, nie znalazła tam cech przestępstwa, więc już wtedy ośrodek odwołał się od tej decyzji. Sąd jakby powiedział, że decyzja prokuratury jest niezasadna, natomiast ja wtedy musiałam wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy, czyli to jest człowiek, który jakby sobą zastępuje prokuratora, kiedy prokuratura nie chce się brać za jakieś konkretne przestępstwo, więc ja już pisałem wtedy akt oskarżenia przeciwko temu człowiekowi i ja już jeździłem tam na sąd w Białymstoku, żeby tego człowieka doprowadzić do wyroku. No, otrzymał wyrok tam kilka miesięcy ograniczenia wolności. Ale fizycznej czy ograniczenie, nie pozbawienie ograniczenia, czyli to jest jakieś de facto praca społeczna, jakieś tam. I zgłaszanie się gdzieś tam o konkretnej tak, godzinie. więc to, że on ruskim postanowił przekazać pomoc, to jakby świadczy tylko o tym, że on uznał dla siebie ten wyrok, że nie był dotkliwy. No i postanowił w ten sposób pokazać, tak? On naprawdę w tym rozkoszował, tak? I tutaj już teraz podchodzimy tak, bo zrozumieliśmy, jak działa prokuratura, tak? Prokuratura jest skłonna nie reagować w należyty sposób na podobne zawiadomienie, o ile sprawa nie jest medialnie głośna. Natomiast sądy, jeśli tutaj mówimy o nawoływaniu, tak? Ktoś tutaj na braunowskiej demonstracji krzyczy tam ci i ci won, tak? Ktoś tam jeszcze krzyczy i tak dalej. Na nawoływanie prokuratura polska właśnie w ten sposób nie bardzo chce reagować, bo wie, że to jest sprawa polityczna, a nie wiadomo, czy za rok ci nie przyjdą tutaj i nas wszystkich tutaj nie pogonią. Natomiast sądy, którzy nie są zależni niby politycznie od prokuratury, no ale tam mają swoje też myślenie, właśnie robią te wyroki za same takie nawoływania niedotkliwymi. I tutaj pytanie, czy oni nie do końca sędziowie nie zdają sobie sprawy, że takie właśnie osoby, jak ten pan Tolwiński, między innymi doprowadzają do tego, że agresywne zachowanie i ataki fizyczne z boku zwyczajnych ludzi stały się już właśnie modne. Tak, że to jest jakby konsekwencja ich Tak, działalności. bo pierwsze jest właśnie takie nawoływanie w różnych kanałach na YouTubie tam, czy mediach społecznościowych. Później to się przeniosło na demonstracje na ulicach. Później właśnie są takie ataki fizyczne. To już schemat, który jest dawno odkryty, udowodniony, tak? I problem jest z tym, że oczywiście te dwie kobiety usłyszą dotkliwy wyrok. W dodatku dla nich on będzie bardziej dotkliwy, dlatego że one nie są osobami publicznymi. Tak, ale bo sprawa medialna i dlatego trzeba będzie pokazać? Znaczy, ale one będą miały, wiesz, to prawdopodobnie są proste kobiety, które gdzieś tam pracują, one będą miały wpis w rejestrze karnym, nie będą mogły znaleźć przez jakiś dłuższy czas normalnej pracy, będą się po prostu, wiesz, w tym wszystkim zamykać, natomiast ci, którzy ośmielili je do tego, prowokują taką nienawiść, oni na tych wpisach w rejestrze karnym
budują tylko to, co nazywają swoją pozycją polityczną. I to jest niestety problem w przypadku państwa polskiego, że w polityce, i tutaj wracamy do tweetu ministra Kierwińskiego, między innymi przez takie jego podejście do Ukraińców i w ogóle kwestii ukraińskiej, te wpisy w rejestrze karnym w przypadku niektórych takich panów jak pan Tolwiński jest drogą do jakiejś popularności w jakimś wąskim środowisku politycznym. Młodzież Wszechpolska, której według tam ich statutów, standardów jest przede wszystkim wartości chrześcijańskie, oni rozdawali wlepki, na której było napisane śmierć banderowcom. I co z czymś takim zrobić? Bo jest też taki niuans, który polega na tym, że aby w ogóle złożyć zawiadomienie o nawoływaniu, to ktoś musi zostać urażony, tak? Ktoś musi być ofiarą tego, ktoś musi to zgłosić. Jak długa jest to droga? Czy warto to robić? Czy warto się bić z tym? Bo to przecież proces trwa, prawda? To nie jest tak, że dzisiaj idziesz do sądu, jutro jest wyrok. W przypadku pana Tolwińskiego to było chyba ze 2,5 roku. Tak? Czyli to jest długo. W dodatku to trzeba tam jeździć, bo jeszcze poza samym kodeksem karnym mamy kodeks postępowania karnego. I taki dobry adwokat zajmuje się tym, że bawi się, wiesz, sprawy wygrywa się na poczcie, a nie w sądzie. Tak trochę jest takie powiedzenie między prawnikami. Więc bawi się w procedurę, tak? Czyli po prostu chodzi o to, że jeśli nie będzie ciebie albo twojego przedstawiciela na jakiejś rozprawie sądowej, to może bardzo szybko pójść przez to do kosza. Niestety. I tam właśnie tego trzeba pilnować. Naprawdę jest duża inwestycja. To jest pierwsze. Drugie, i była taka propozycja jeszcze w 2023 roku, kiedy niby miały być zmiany w prokuraturze, żeby takie zawiadomienie, bo jeśli chodzi o taką nalepkę, jak to wygląda? Musi być konkretny Ukrainiec, który wie, że określenie banderowiec to jest znieważające określenie na Ukraińca, który jest dotknięty i który zgodzi się być pokrzywdzonym w tej sprawie. Bez pokrzywdzonego Ukraińca ty byś nie zgłosiła takich nalepek, tak? Bo bez pokrzywdzonego Ukraińca nie ma w takim przypadku postępowania. Ale to już jest nawoływanie do przestępstwa, to jest nawoływanie do zabójstwa. A skąd ty wiesz? No, śmierć banderowcom? No dla mnie, Ale to jest, nie, poczekaj, to jest tak, że bardzo łatwo to przechodzi w ten sposób, że ale ja miałem na myśli tych banderowców, którzy w 1943 urządzili rzeź na Wolyniu, tak? Więc ja uważam, znaczy po pierwsze nie żyją, nie, tutaj akurat w tym sensie to nie ma nawoływania do śmierci, do zabicia kogokolwiek w przypadku banderowców. Natomiast no ja to tak odebrałam. no dobrze, ale wiesz, strona w sądzie będzie się bronić. I to, że ty to tak odebrałeś, no chwała i szana ci za to. Natomiast pytanie jest, jak to będzie rozstrzygnięte w trakcie rozprawy. Jakby jest szansa, żeby to złożyć skutecznie, tak, i żeby cokolwiek zrobić organizatorom takiej akcji, to właśnie znalezienie Ukraińca, który zgłosi się być pokrzywdzonym, który zobaczy rzeczywiście tę nalepkę i którego ona rzeczywiście urazi i wtedy... Albo po prostu przestraszy, no. Albo przestraszy, tak, bo to też może być takie, i wtedy ten Ukrainiec, no trochę, wiesz, trochę jak inwentarz musi chodzić... Reprezentant całej jakby społeczności, musi być w trakcie wszystkich, musi zeznawać na policji, tak, na etapie postępowania przygotowawczego, później już zeznawać w sądzie i być stroną w sądzie i najlepiej właśnie jakby zgłosić się do tego, żeby być też oskarżycielem posiłkowym, bo prokuratura nie zawsze wywiązuje się ze swoich działań, nie wiadomo tam jak to będzie. Brzmi jak bardzo długa i tak, i to jest trudna bardzo droga. trudna historia. Właśnie była propozycja 3 lata temu ze strony organizacji, które zajmują się zwalczaniem mowy nienawiści, żeby w takich postępowaniach stroną nie był jakiś tam Ukrainiec, tylko na przykład organizacje bezpośrednio, które byłyby. I to miało swój sens taki, że organizacja po pierwsze ma, szczególnie jeśli to jest organizacja, która składa się z prawników, ma zasób do tego, żeby
śledzić postępowania, jakby i żeby profesjonalnie reprezentować interes pokrzywdzonych, bo jeśli mówimy w ogóle o przestępstwach, i to była racjonalna propozycja i niestety ona gdzieś tam przepadła w debacie publicznej w ogóle nad przestępstwami z nienawiści, była taka odsłona, kiedy chciano w ogóle zmienić kodeks karny. Ale to by wtedy otworzyło drogę nie tylko organizacjom, które gdzieś tam pomagają Ukraińcom, ale i społecznościom LGBT, jakimś tam Tak. migrantom z innych krajów. Powiem Ci więcej, że to by pomogło też Polakom, którzy chcą, bo wiesz, bardzo często ludzie, którzy krytykują Ukraińców, mówią, że oni spotykają się z nienawiścią za to, że oni są Polakami ze strony Ukraińców. Proszę bardzo, droga sądowa jest otwarta. Ten artykuł 256 kodeksu karnego działa w dwie strony, tak? Czyli ono nie określa, że tylko, że tak powiem, ścigamy za nienawiść wobec osób narodowości ukraińskiej, osób narodowości polskiej też. Osoby narodowości polskiej też mogą być pokrzywdzeni tym, że ktoś ich znieważył ze strony Ukraińców właśnie ze względu na ich pochodzenie narodowe. Proszę bardzo, jakby zniewagi sami w sobie to jest przestępstwo bardzo starożytne. W starożytnym Rzymie było coś takiego, co się nazywało injuria. To było jedno z czterech, jeśli dobrze pamiętam, takich głównych kategorii przestępstw, no, w swoim rozumieniu, jak to tam w Rzymie było, które uważano za godne właśnie takiego godne osądzenia, tak? Naprawdę daleko nie każde przestępstwo, które mamy w kodeksie karnym ma tak starożytną historię, więc jeszcze starożytni Rzymianie zrozumieli, że injuria, czyli znieważenie, jest czymś, co dotyka człowieka, a może nawet i całej społeczności w ogóle, i co jest częścią takiej higieny społecznej, tak? Bo jakby prawo rzymskie jest bardzo racjonalne naprawdę. I jeśli bardzo racjonalne prawo rzymskie wiedziało, że w tym jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że to godzi w interesy społeczności, to jest to naprawdę coś, do czego my jako ludzie, człowieczeństwo, cywilizacja dożyliśmy bardzo dawno. W doświadczeniach, jakby w naszych kodeksach, wielka uwaga do przestępstw motywowanych uprzedzeniami pojawiła się po II wojnie światowej, która zbudowała współczesną Europę. Tak? Więc my naprawdę nie wpisywaliśmy, ja mówię jako społeczności, tak? Bo w ukraińskich kodeksach też te przestępstwa są opisane. Jakby my jako społeczności wpisaliśmy tam przestępstwo motywowane uprzedzeniami naprawdę czyjąś krwią, tak? I jeśli teraz jakby mamy do tych przestępstw taki stosunek, że to coś tam, co tam gdzieś tam wpisane, ale to w praktyce działa słabo, to znaczy, że wracamy naprawdę do najstraszniejszych koszmarów naszej i nie tylko naszej historii, a historii sprzed może też 2000 lat. Więc jakby to jest część naszej higieny o tyle, że Polska nie będzie już państwem Polaków, w tym państwem monoetnicznym, tak? Ona nigdy już nie będzie państwem monoetnicznym. Ma dwa wyjścia. Wszystkich wypędzić, zostawić tylko Polaków, nie wiadomo wedle jakiego kryteria, dlatego że jakby wiemy, że Polacy też są zmieszani z różnymi narodami, z którymi żyli obok przez stulecia, ale okej, załóżmy, że jutro wszystkich wypędzimy, no to wtedy mamy w tym naszym świetnym, zglobalizowanym świecie wyjście takie, że państwo polskie ekonomicznie będzie przypominało trochę co tam jakieś po 10 czy 15 latach Tadżykistan, tak? Gospodarka tak nie będzie działała, tak? Gospodarka nie działa w izolacji, tak? Więc drugie wyjście jest takie, że na naprawdę dłuższy okres zostaniemy państwem wielonarodowym, gdzie w szkołach będą Ukraińcy najmniej egzotycznym reprezentantem, który w ogóle
istnieje. I to nie tylko w szkołach warszawskich, czy poznańskich, czy krakowskich, ale naprawdę w szkołach w Koninie, w Kaliszu, w Radomiu i innych miastach takiej polskiej, że tak powiem, średnich miasteczek, tak? I tutaj jakby jeśli dzisiaj nie reagujemy na te przestępstwa, które jakby przekraczają pewne nasze zasady naszej higieny społecznej, to popełniamy po prostu najgorsze błędy polityki migracyjnej państw Europy Zachodniej z lat 60., których niby w debacie politycznej mamy się wystrzegać. Wiesz co, tutaj też możemy zerknąć w kierunku historii, nie wiem, Trzecia Rzesza i mówienie o tym, że Żydzi to jest robactwo, roznoszą choroby, Hutu, Tutsi, no tych przykładów, które z mowy nienawiści przerodziły się w zbrodnie ludobójstwa trochę jest. Ale odkładając na bok te wszystkie niuanse prawne, kodeksy, mamy tą cholerną wlepkę śmierć banderowcom. Dla mnie to było szokujące, że chwaliła się tym dosyć duża organizacja. To jest po prostu niebezpieczne. Wiedząc już, że droga procesowa jest bardzo długa i żmudna i można powiedzieć, że zwykły Polak, Ukrainiec, pracujący, żyjący tu po prostu nie ma na to czasu. Co możemy robić? Jakie są wyjścia inne niż prawne? Co z doświadczenia wiesz, że jest skuteczne? To znaczy, na pewno tutaj takie przestępstwa, one nawet w przypadku poprawnego zgłoszenia, no, potrzebują jednak pewnej sankcji politycznej. Więc tutaj dużo naprawdę zależy od tego, co my mamy w prokuraturze i w sądzie też. W prokuraturze i w sądzie nie ma zdrowej sytuacji. W tym sensie, że w niektórych sądach sędziowie się ze sobą nie witają w ogóle od jakiegoś czasu, bo wiedzą, że ci są z tej opcji, ci są z tej opcji. I to jest coś, co naprawdę właśnie przede wszystkim, jeśli chodzi o takie przestępstwa, które są motywowane uprzedzeniami, one padają ofiarą takiej sytuacji w sądach. W prokuraturze jest jeszcze gorzej, dlatego że prokuratura w znacznie większym stopniu niż sądy zależy od polityków. Chciałabym powiedzieć w imieniu takiego zwykłego, zwyczajnego obywatela. Nie podoba mi się to. Nie mam czasu na sądy. Co z Twojego doświadczenia, człowieka, który obserwuje te sinusoidy, hejt, który wzrasta, potem opada, wszystko to jest powiązane z wydarzeniami w Ukrainie czy wyborami w Polsce. No tych niuansów jest wiele. Odłóżmy to na bok. Nie podoba mi się to. Nie chcę żyć w takim kraju. Co na swojego doświadczenia się sprawdza? Co ja mogę zrobić jako zwyczajna Aldona Hartwińska? Przyjść na demonstracje, których Ale ja się boję. Ja się boję, że mnie... A dlaczego ty się boisz? Nie, Bo ty mnie się akurat nie boisz, nie. Ale to są, tak, na przykład od razu kontrargument. Sporo osób, z którymi ja rozmawiałam, Ukraińców, nie chciało przyjść na demonstrację, bo się bali na przykład, że przyjdą jacyś wariaci i ich zaatakują. Ja się boję, nie chcę iść na demonstrację. Wiesz co, ja nie bałam się jako Ukrainiec przyjść na demonstrację, natomiast jeśli chodzi o Polaków, to no, Polacy, póki co ja nie widziałam takiej dużej grupy Polaków, którzy boją się w swoim kraju wychodzić na demonstracje, więc mówmy z perspektywy Polaka, tak, czy Polki. Więc przyjść na demonstrację, to jest pierwsze. Dobrze, jeśli się boisz, ja uważam, że dobrym jest jednak wyjściem, przyjście na umówienie się, takie całkiem oficjalne, na dyżur do swojego posła czy radnego, na którego głosowałeś czy głosowałaś. Teraz jest taki duży rok wyborczy będzie, więc spokojnie oni będą naprawdę otwarci na takie wizyty obywateli. I właśnie powiedzenie tego im, że ja chcę, żeby prokuratura zrób coś. Ja na ciebie głosowałam. Mhm. Myślisz, że to może być skuteczne? Myślę, że to nie zmieni wierchuszki w ich partiach, ale to zmieni jakieś, to przynajmniej jakoś tam zatruje, powiedzmy tak, czymś dobrym te ich partyjne przekazy dnia, w które oni się bawią po prostu. Ważne jest właśnie mówić o tym głośno, po prostu na różne sposoby, tak? Czyli teraz ta lista różnych sposobów dla Ciebie, jako zwykłej Polki, będzie taka sprowadzała się generalnie do tego, żeby mówić głośno, że jestem z Ukrainą, tak? Po prostu nosić te nalepki polsko-ukraińskie. To jest super ważne teraz, kiedy ich zdejmują. To prawda. Pójście do posła i powiedzenie tego im, że mnie przeszkadza. Umówienie się to też jest sposób z dzielnicowym,
Dzielnicowi mają swoje dyżury. Można się z dzielnicowym umówić i powiedzieć, w moim budynku, w moim bloku, obok mnie, w innym budynku jednorodzinnym mieszka rodzina Ukraińców. To są tak świetni ludzie, ale ja wiem, że oni się boją, że tak powiem teraz, z powodu tej atmosfery, która jest. Proszę, dzielnicowy, podejść do nich i powiedzieć, że oni są fajnymi ludźmi. To też po prostu jest super. Drobiazgi, ale za to jaką robotę robią. Jeszcze mamy jeden aspekt, nienawiść czy hejt w sieci. Bardzo ważną jest rzeczą, bo tak, posty na Facebooku, generalnie w mecie, które dotykają tematów antyukraińskich, są windowane ku górze, bo mają jakby oddźwięk, mają czytalność i ważne jest to, bo ja na przykład to też robiłam, czyli reagowałam na te posty. Widzę bzdurę, piszę, to jest bzdura. To też tego nie warto robić, dlatego że my pokazujemy algorytmom, że to jest fajne i to jest coś, co my chcemy czytać. Jest inna rzecz. Widziałam w sieci taką, chciałam powiedzieć zaklik, czyli zachęcają nas do tego, żeby nawoływanie, żeby codziennie napisać coś dobrego. Tak jak ty powiedziałeś, żeby dzielnicowy podszedł i do Ukraińców powiedział, jesteście spoko ludźmi, napisać posta. Mam spoko sąsiada Ukraińca. Tak, i to jest bardzo ważne, bo wiesz, tutaj my spotkaliśmy się w tym naszym teraz okresie, tym już tradycyjnym, opadania tej sinusoidy, tak? Tego, że na poziomie debaty publicznej spotykamy się z pytaniem, co robić z Ukrainą i z Ukraińcami w ogóle, na poziomie takim egzystencjonalnym. Tutaj jakby ten okres, który jest teraz, on się nieco różni z tym, co było w 2004 czy 2014 roku, dlatego że wiele naprawdę przyjaciół Ukrainy i nie tylko nawet przyjaciół Ukrainy, nawet kiedy mówimy o tych organizacjach, które tutaj w Polsce działają, pierwszy punkt ich agendy to jest pomoc armii ukraińskiej. Tak? I naprawdę bardzo dużo tych środków skierowanych tam i twoich, moich tam organizacji, nie na walkę z nienawiścią tutaj w Polsce, tylko na to, żeby pomóc armii ukraińskiej, to pierwszy punkt. Natomiast takiego pierwszego punktu nie mają chłopaki z Młodzieży Wszechpolskiej, czy ludzie od Brauna. Dla nich właśnie pierwszy punkt to jest właśnie powiedzieć tutaj Ukraińcowi, co ja o tobie myślę, tak? Oni wcześniej trochę się bali tego, a teraz jakby jest takie przyzwolenie. Ja mam nadzieję, że to wahadło jakby poszło, ponieważ znacząca część polskiego społeczeństwa obywatelskiego zaczęła o tym mówić głośno i to już jest część właśnie tej zmiany, że ci ludzie po jakimś czasie znów będą bali się tak o tym mówić publicznie. Oni będą zbierali się tam na jakichś takich spotkaniach w salach sportowych, szkołach, na jakich organizowali swoje tam pseudokonferencje. Jak oni to robili przez naprawdę wiele lat, gdzieś tam byli w podziemiu i będą dalej i fajnie, niech tam działają. Jakby ja jestem super za tym, żeby oni się zbierali w salach sportowych i rozmawiali w nich o Wołyniu tak, jak chcą. Ale żeby z nich nie wychodzili ze sobą, na ulicę z tymi hasłami. Ze sobą słyszeć. Tak, problem jest taki, że jest takie, że zagrywanie koalicji obywatelskiej i obojętność tych wyborców, albo jak koalicji się wydaje, tych wyborców, nie tylko koalicji, zresztą innych partii też, ona po prostu jest największa w danej chwili, z tym, że my coś tam sobie wygryziemy, grając się na tym polu tych zamkniętych konferencji o rzezi wolyńskiej, no to strategia się nie sprawdza, ale doprowadziła do takiego poczucia, że społeczeństwo polskie milczy i ważne jest właśnie pokazać. I reagować na sytuacje niebezpieczne też w jakiś sposób, no bo niektórzy się boją, na przykład też kolejny przykład Wrocław, kiedy para Ukraińców została zaatakowana po wyjściu z Żabki. To, co mnie najbardziej uderzyło, to wcale nie było to, że zostali zaatakowani, bo jakby to widzimy cały czas. Mnie najbardziej zabolało to, że agresorzy odeszli, a nikt do nich nie podszedł zapytać, czy potrzebują pomocy. Reagować. To jest bardzo ważne, żeby reagować. Nie trzeba iść z pięściami na agresora, bo to jest zagrożenie naszego życia. Zadzwonić po policję, trzymać dystans, potem obowiązkowo podejść do poszkodowanego i wyciągnąć do niego rękę. Co jeszcze mamy? Mamy demonstracje, wizytę u posłów czy radców miejskich, pisanie postów o przyjaźni polsko-ukraińskiej, małe gesty codzienne. Co jeszcze możemy robić? Myślę, bo wiesz co, bardzo dużo tych ataków odbywa się w komunikacji miejskiej albo na przystankach. I ja bym chciał, żeby zarządy transportu miejskiego, samorządowe, właśnie dlatego ważne jest pójście do samorządowców też, do radnych, żeby one po prostu oblepiły swoje
pojazdy komunikacji, żeby tam były ogłoszenia też po ukraińsku, ty Ukraińcu reaguj, bo wiesz, ważna część jest też taka, że wiele Ukraińców, to jak powiedziałam, zrzuca na koszty migracji, tak? Przerzuca to jakby i też nie reaguje. Nie zawsze Że to jest cena, którą muszę zapłacić, tak? Nie zawsze Ukraińcy czy w ogóle imigranci czują się na tyle bezpiecznie, żeby nawet post o tym napisać, co mnie spotkało. I tutaj jakby przyjaźń Polaków, czy takie aktywne pokazywanie tym Ukraińcom, że nic się nie stanie, jestem po twojej stronie, pomoże im o tym też napisać, tak? Natomiast gdyby to wszystko pojawiło się na jakichś takich posterach w komunikacji miejskiej, gdzie najczęściej do tych ataków dochodzi, moim zdaniem to też miałoby sens. I ja apeluję teraz tam do wszystkich samorządów w Polsce, przynajmniej tych większych miast, żeby to jednak w komunikacji zrobić, w pociągach na przykład też jest ważne, bo jakby tam najczęściej spotykamy, że tak powiem, ludzi przypadkowych, którym łatwo, jak i w internecie, przychodzi zwyzywanie drugiego innego człowieka. No i druga rzecz jest taka, żeby politycy jednak zajęli się tymi, którzy, a tutaj bez parasolu politycznego, czy wręcz bez prikazu takiego politycznego z góry, nie ma szansy, żeby to było, żeby zajęli się tymi, którzy nie tylko teraz rozpowszechniają i powodują antyukraińską nienawiść, tylko chcą na tej antyukraińskiej nienawiści wyjechać po prostu w przyszłym roku na wyborach. I do tego nie wolno dopuścić. Póki co nie ma żadnych sygnałów na to, niestety, że ktokolwiek politycznie chce to zwalczyć systematycznie, a nie tylko na poziomie, wiesz, takiego odbijania piłeczki, tak? Bo łatwo jest w oświadczeniach politycznych powiedzieć, a jaki Braun jest zły, a jaki Nawrocki jest zły. I to jakby z tego partie żyją, tak? Tylko żeby doprowadzić realnie do tego, żeby ci ludzie w przyszłym roku nie okazali się na listach wyborczych, co ja zresztą robiłem, tak? Że tam niektóry jakby mając prawomocny wpis, jakby mając ciągle wpis w rejestrze karnym, tak, ta osoba jakby nie trafi na listy wyborcze. To jest ważne, żeby to zrobić, tak. To jest ważne, bez jakby rozkazu politycznego niestety w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, ni prokuratura, ni sądy w Polsce działać nie będą. Zachęcam ogólnie jednak do jakiegoś aktywnego okazywania swojej postawy, pozycji proukraińskiej i demonstrowania tego w przestrzeni. I pamiętajmy, że to robią drobiazgi rad miejskich, po prostu drobiazgi. Do pani w Żabce się uśmiechnąć. Każdy, kto dosłuchał nas do końca, to ja mam osobisty apel. Po pierwsze, żebyście dzisiaj wrzucili jakiś post drobny, naprawdę drobny post w Facebooku, w Instagramie, gdzie pokażecie swoje wsparcie, jakąś codzienną historię, może macie fajną sąsiadkę, może sąsiadka ma fajnego psa, kota. Napiszcie o tym, to są małe gesty, które są ważne. Zachęcam też do tego, żebyście w komentarzach swoje sposoby podrzucili innym, na przykład jak można radzić sobie z tym hejtem, nie idąc drogą sądową, która jest długa i żmudna, tylko w takim naszym codziennym życiu. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca tej rozmowy i mam nadzieję, że ona wniosła coś nowego do waszego życia. Naszym gościem był Igor Krawec. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, sława Ukrainie i też przyłączam się do tego. Mam nadzieję, że ta rozmowa też zmieni to, że pojawią się jednak te wpisy, wpinki i wizyty do posłów, radnych i dzielnicowych. Dziękuję bardzo. Dzięki.